Jakich jest 5 największych, kardynalnych błędów w kompozycji fotografii krajobrazowej. Ja nazywam się Piotrek Trybalski, to jest program Fotograf w podróży i mam zamiar odpowiedzieć na to pytanie. Wprawdzie błędów może być całe mnóstwo, ale te 5 wydaje mi się powinny stanowić podstawę w podejściu do tego, żeby błędów w ogóle unikać. Mówię o tym unikać, a nie robić, bo błędy będziemy robić zawsze, będziemy się uczyć na błędach, czasem czyichś, czasem własnych. Na tym polega rozwój ścieżki fotografa podróżującego, ale nie tylko. Zacznę od błędu pierwszego, kardynalnego, błędu, który nazwałem błędem poznawczym. Na czym on polega? Na tym, że tak naprawdę nie wiemy, o czym jest fotografia, którą wykonaliśmy. Dlaczego o tym nie wiemy? Przyczyna jest banalnie prosta. To zdjęcie wykonałem dawno temu, w 2011 roku, gdzieś na pograniczu Austrii i Szwajcarii. Zobaczyłem piękny domek, zobaczyłem piękne wschodzące mgły, te plamy śniegu, które gdzieś tam w tym krajobrazie wyskakiwały zza mgieł i pomyślałem, ależ to jest piękne, zrobię zdjęcie. No kiedy później oglądałem te zdjęcia, to już tego zachwytu nie było. I to jest właśnie pierwszy błąd poznawczy. Błąd, który polega na tym, że zachwycamy się pewnymi elementami krajobrazu, które rzeczywiście super wyglądają w momencie, kiedy na nie patrzymy, kiedy widzimy obraz 3D, kiedy widzimy wielką panoramę od lewej do prawej, kiedy, co najważniejsze, widzimy obraz, który się porusza i ten ruch bardzo, bardzo mocno oszukuje nasze zmysły. Potem, kiedy patrzymy na takie płaskie zdjęcie wielkości znaczka pocztowego, bo w porównaniu do oryginalnej panoramy to rzeczywiście jest znaczek, no to często jesteśmy skwaszeni, myślimy sobie, to chyba nie o to chodziło, to nie do końca tak miało wyglądać. Jak uniknąć tego błędu? W zasadzie banalnie. Trzeba przyjąć pewne założenie, które jest dosyć buńczuczne w swym brzmieniu, ale moim zdaniem całkowicie prawdziwe. Fotografia to jest wielkie oszustwo. Oszukujemy, ponieważ chcemy naszego widza naszej fotografii oszukać, przekonać do tego, że trójwymiarowy, przestrzenny obraz, który widzieliśmy stojąc na jakiejś fajnej fotograficznej miejscówce, jest tym obrazem, który prezentujemy na monitorze, na wydruku, na zdjęciu. Płaskim. No nie jest. Więc jeżeli tak nie jest, to trzeba dokonać pewnych zabiegów, żeby to oszustwo, cudzysłów oczywiście dajemy przed tym słowem, czy też bierzemy to słowo w cudzysłów, żeby to oszustwo wyszło nam na dobre i żebyśmy nie musieli zbyt dużo się spowiadać. Jak to zrobić? Banalnie prosto. Eliminować. Największym problemem poznawczym w fotografii krajobrazowej jest zbyt dużo elementów, czyli zbyt dużo tych elementów, których na zdjęciu być nie powinno, więc eliminujemy. Druga rzecz jest nie tyle co skupienie się na tym elemencie, który jest ciekawy, ale wbudowanie go w kompozycję, która jest ciekawa. I teraz zwróćcie uwagę, to zdjęcie versus to zdjęcie wykonane troszeczkę później, z innego miejsca, tego samego domku, ale jaki zupełnie inny kompozycyjny paradygmat. Już nie jest celem moim pokazanie domku, powiedzenia hello, widzu mojego zdjęcia, popatrz jaki piękny domek spotkałem. Nie. Celem tego zdjęcia jest pokazanie pewnej przestrzeni, wybranie z tej przestrzeni 3 elementów. Kamieni na pierwszym planie z kwiatami, domku, który już nie jest centralnym elementem kadru. Zawsze, jeżeli coś stawiamy w centrum, zwracamy na to uwagę. Dlatego też fotografia krajobrazowa, fotografia portretowa w dużej mierze jakby cechuje się tym centralnym pokazywaniem twarzy człowieka, no bo oczy, twarz, usta, grymas są sensem tejże fotografii. W fotografii krajobrazowej jest trochę inaczej. Musimy troszeczkę porozrzucać po planie te elementy, tak jak tutaj skały, domek, góry, które gdzieś tam mkną aż po horyzont i chmury, które się unoszą. Innymi słowy, te dwa zdjęcia różnią się diametralnie, jeśli chodzi o kompozycję, ale to jest takie słowo wytrych, ale jeśli chodzi o akcenty, jeśli chodzi o to oszustwo, którego dokonaliśmy, po to, żeby komuś obserwującemu to zdjęcie przekazać nieco inny komunikat.
Zwróć uwagę na to zdjęcie. To jest fotografia wykonana w czasie naszej fotowyprawy do Mustangu w 2017 roku. Jesteśmy gdzieś w okolicach Muktinat, idziemy sobie na przełęcz, a tutaj widzimy miejscowość Jarkot w dole. Pięknie położone miasto, czy też miasto, no wioska, osada można powiedzieć, z pięknym pierwszym planem, na którym znajdują się domy odbijające światło o odpowiedniej porze dnia i nocy. Dalej mamy drugi plan w postaci tego pierwszego pasma brązowych gór, no i tło, które gdzieś tam odchodzi w cienie, lekko malowane światło. Ta historia jest banalnie prosta. To jest portret miasta z centralnym umiejscowieniem tego, co jest kluczowe. Z dokonaniem pewnego zabiegu skalowania takiego, żeby pokazać skalę, pokazać ogrom tych gór, pokazać w jaki sposób to gniazdo miejskie, wiejskie jest gdzieś pomiędzy tymi górami umieszczone. Bardzo stare zdjęcie, ale bardzo je lubię. Zdjęcie z 2003 roku z Wenezueli. To są Andy wenezuelskie. I tutaj ta historia jest banalnie prosta. Mówiąc kolokwialnie, robotę na tym zdjęciu robi auto. Auto, które wjeżdża nam w kadr i prowadzi drogą nasz wzrok, jest prowadzony gdzieś tam w lewo, droga dzieli kadr praktycznie na pół. Mamy pewną historię, która w ten sposób się broni. Gdyby tego auta nie było, zrób sobie prosty zabieg, przyłóż ręką, patrząc na to zdjęcie, zakryj auto, to jest zupełnie inna historia, zupełnie inne zdjęcie i pewnie zdjęcie, którego bym tutaj nie pokazywał. Podobny zabieg. Jesteśmy też na warsztatach na fotowyprawie w Patagonii, jedna z miejscówek z widokiem na El Chaltén, z pięknym, klasycznym widokiem patagońskim Cerro Torres i Fitzroy i tam jeszcze inne góry z całego masywu. Jak wyglądałoby to zdjęcie, gdyby nie było miasteczka w dole? Przyłóż sobie ręce, zakryj sobie tę drogę, tę barierkę, która chroni drogę, czy też barierkę, która chroni drogę i miasto. Mamy po prostu płaski dosyć obraz, oczywiście ładnie pomalowany światłem, bez miasta, bez drogi. To jest zupełnie inna historia, to jest zupełnie inny układ elementów. Czyli naszym zadaniem na początku, kiedy stajemy na miejscówce fotograficznej, jest odpowiedzieć sobie na pytanie, o czym ma być to zdjęcie, co ja chcę pokazać, co z tego, co mnie zachwyca, chcę na zdjęciu ująć, jak szeroko, jak wąsko, jak wysoko, czy to ma być panorama, czy to ma być zbliżenie. To są pytania i odpowiedzi, które paść powinny, nim naciśniemy spust migawki. No i idąc dalej tym tropem, wciąż jesteśmy w Patagonii. Niestety już jesteśmy w innym miejscu. Nie w Los Glaciares, ale jesteśmy w Torres del Paine. No i słynne rogi oglądamy w takiej dosyć dramatycznej atmosferze czarnych chmur, burych kolorów. No i tutaj te spalone niestety, tutaj taka mała historia, pod palaczem zazwyczaj są turyści, może nieumyślnym, ale pod palaczami są turyści. Pokrzywione, poskręcana buczyna patagońska, już bezlistna, te białe, w oryginale szaro-niebieskie wręcz pnie, które budują nam taki bardzo choropowaty pierwszy plan, który gdzieś tam dalej prowadzi nas właśnie do tych gór, które nie są centralnie, są troszeczkę z boku. Zwróć uwagę, jak współdziałają tutaj dwa elementy. Po prawej stronie taka jaśniejsze, większe skupisko tejże pokręconej buczyny i po lewej stronie gdzieś tam dalej już coś innego, czyli góry i chmury, które zamykają nam całe to ujęcie. I na koniec tego pierwszego błędu, tej pierwszej części, jesteśmy na Islandii, w jaskini lodowca Katla. Niestety ten lodowiec już, ta jaskinia już nie istnieje, lodowiec się bardzo szybko cofa i ta jaskinia się zawaliła. Ja tutaj byłem, o ile dobrze pamiętam, w 2021 roku. Zdjęcie z wnętrza lodowca, jaskini lodowcowej. Mam tutaj mnóstwo zdjęć, które pokazują struktury, które pokazują te nacieki, które pokazują piękny turkus lodowca, które pokazują popioły, które są w ten lodowiec gdzieś tam wszyte.
one są wszystkie świetne, ale dla mnie clue tej fotografii, tej jaskini stanowi zbudowanie relacji fizycznej w rozumieniu skali, wielkości pomiędzy człowiekiem, który stoi sobie tam w odpowiednim miejscu, pozuje. Nie udaje, że jest to inaczej, że to inaczej się odbywało. Mój przyjaciel Piotr tutaj pozuje do tego zdjęcia, ale daje nam to poczucie skali, daje nam odpowiedź na pytanie: wow, jakie to jest wielkie. No takie to jest wielkie, tak to właśnie wielkościowo wygląda. Drugi problem jest w zasadzie pochodną tego pierwszego, no ale tu będziemy pewne tematy troszkę głębiej rozwijać. Brak trójwymiaru. Brak trójwymiaru, co to znaczy? No bo skoro fotografia to oszustwo, skoro my stoimy w jakimś pięknym miejscu i widzimy piękny trójwymiarowy krajobraz od prawej do lewej, a za zadanie mamy zarejestrować ten krajobraz i pokazać go na płaskim nośniku, którym jest zdjęcie czy ekran monitora, no to musimy dokonać pewnych zabiegów, żeby wywołać złudzenie trójwymiaru. Jak to zrobić? Bardzo proszę. Zdjęcia przestrzenne trójwymiarowe rodzą się wtedy, gdy dajemy szansę pojawić się na zdjęciu elementów na przykład takich, które nas w to zdjęcie będą w jakiś sposób wprowadzały. Wszelkie linie wprowadzające. Tutaj mamy linię, ścieżkę, która nas prowadzi na szczyt Wielkiego Rossudca w Małej Fatrze. Mamy za tym masywem, tym spiętrzeniem pasma górskie, które są już mgliste, mniej ostre. Naszym celem jest tak skomponowanie kadru, żeby mieć ten pierwszy plan, ten pierwszy wymiar, który nas wprowadza, coś, co jest w środku, w tym przypadku gdzieś ta przestrzeń, która jest prowadzona na ścieżce, i zwieńczenie w postaci szczytu, krzyża, ludzi tam stojących i tej przestrzeni tak zwanej perspektywy powietrznej, bo to, co za tą górą widzimy, to jest perspektywa powietrzna, taki element sztuki malarskiej polegający na tym, że rzeczy, które są dalej, które mają być jakby zaemulowane, że są trójwymiarowe, są nieco bardziej blade i nieco bardziej mniej ostre, o może tak bym to nazwał. My oczywiście mamy pełne narzędzia fotograficzne, żeby to zrobić, ale trzeba o tym pamiętać. Prosty zabieg to jest, tam to było z warsztatów w Małej Fatrze, to z fotowyprawy na Sri Lankę. Jest taka miejscówka, na którą przychodzimy fotografować surferów, bo tam właśnie o poranku, o świcie, o wschodzie słońca są super warunki, ale w tym samym miejscu są też mega warunki do fotografii na długich czasach naświetlania, do budowania sobie właśnie takich nieco rozmytych, mglistych, dla niektórych onirycznych, romantycznych krajobrazów. Tutaj ten element trójwymiarowości nadaje nam właśnie zderzenie dwóch rzeczy. Po pierwsze, faktu, że mamy te skałki, te kamienie, które gdzieś przez pierwszy plan nas prowadzą. Drugi element to jest to rozmycie wynikające z długiego czasu naświetlania i ruchu wody, no i to wszystko, co idzie dalej. Trzeci plan, tło, brzeg, skałki, gdzieś tam domek i palmy, które z nad tego domku wystają. Te elementy wprowadzające w kadr, te linie prowadzące w kadr, prowadzące gdzieś w przestrzeń, które ja uwielbiam najczęściej umieszczać pod skosem, jakby budując to czytanie kadrów w poprzek, nie wzdłuż, nie tak centralnie, żeby one gdzieś niosły symetrycznie środek i tak dalej. One nam dają w dużej mierze poczucie przestrzeni. Oczywiście wykorzystujemy tutaj obiektyw szerszy, 24 mm, czasami nieco szerzej, nawet 17 mm. Jesteśmy troszkę niżej, w sensie przechylony, mamy aparat troszeczkę w dół, tak żeby zbudować proporcje pomiędzy linią horyzontu a tak zwaną ziemią, no mniej więcej 1/3 u góry, 2/3 na dole. No i oczywiście zawsze taki kadr kończymy czymś, czyli w tym tle jest coś konkretnego, w tym przypadku pasmo górskie. Tutaj taki element to jest też z zimowej Islandii, z wyjazdu z Piotrkiem w 2021 roku. No jedno z takich najbardziej słynnych miejsc z wodospadem, z górą Kyrgjufell. No wszystko tutaj jest evergreenem. Każdy tutaj bywa, no kiedy jest się tutaj zimą, to nie ma czasami żywego ducha, nam się właśnie tak udało. I tutaj budujemy tą przestrzeń w oparciu o
długi czas naświetlania, który nam jakby rozmywa wodę, ten potok, który biegnie sobie właśnie od lewej do prawej, gdzieś tam w poprzek kadru, góra, która gdzieś tutaj centralnie w kadrze nam stoi. Mamy tą przestrzeń, którą jesteśmy w stanie czytać. Pierwszy plan, gdzieś głębiej dalej i w końcu tło, które gdzieś tam dalej się znajduje. To z naszych warsztatów na Morawach, południowych Morawach, w Czechach, no, banalny zabieg, który często wykorzystuje się właśnie po to, żeby podkreślić ten trójwymiarowy charakter, przejaskrawiając go nieco. Zabieg optyczny polegający na właśnie skróceniu perspektywy z takim ściśnięciu planów, który to zabieg wykonuje się bardzo prosto. Wystarczy po prostu założyć 400 mm albo troszeczkę dłużej i do takiego efektu można dojść. Tutaj nas wprowadzają pięknie te linie zaoranych czy też wysianych pól. Mamy te chopki, prawda, z przebarwieniami na boku i na szczycie. Drugą chopkę, ten punkcik pomiarowy, który gdzieś tam sobie stoi i praktycznie zamyka nam zdjęcie. Podobna sytuacja tutaj, zdjęcie z warsztatów na Ponidziu, tutaj niedaleko Krakowa, gdzie właśnie ta chopka zaoranego pola, tu też szerszy obiektyw, akurat tu nie jest aż tak szeroko, wydaje mi się, że to jest 24 mm, ale nieco w dół obiektyw, tak żeby ta szerokość obiektywu złapała nam bruzdy pól. To jest miejsce, w którym w specyficzny sposób właśnie orze się pola. Światło, do niego będziemy sobie za chwilę wracać. Po prawej stronie gdzieś tutaj nam oświetlające wierzby rosochate, domek i to nam buduje taką trójwymiarową, zmasowaną, skondensowaną przestrzeń. Eliminujemy różne rzeczy, to tak przytyk do pierwszego punktu, które są tu niepotrzebne. Skupiamy się na tym, co jest kluczowe. Ta sama sytuacja, ta sama metoda, nieco inne warunki oświetleniowe, inny domek na Ponidziu, ale dokładnie to samo zjawisko. Tutaj troszkę dłuższy obiektyw po to, żeby jednak skleić bardziej tą przestrzeń, żeby te górki stanęły nam nieco dęba i domek, który zamyka nam już praktycznie no, prawie że tło tej fotografii, w tej fotografii. Żeby myśleć o trójwymiarze, trzeba po prostu znać metody, jak ten trójwymiar na zdjęciu pokazać. Trzeba szukać zawsze pierwszego planu, tego wprowadzenia do kadru, bo kiedy eliminujemy pierwszy plan, to zdjęcia momentalnie zaczynają nam się robić płaskie. Tutaj no, ta przestrzeń, perspektywa powietrzna, o której mówiłem, no, w sposób taki książkowy wręcz pokazana. Zwróćcie uwagę, pierwszy plan jest ostry. No tutaj nasycony kolorystycznie na tyle, na ile to miejsce jest nasycone. To nasza fotowyprawa do Górnego Mustangu. Dymiący najwyższy szczyt po lewej stronie to 8000 Dhaulagiri. Słońce odpowiednio niskie, zapylone powietrze, które daje nam tą perspektywę powietrzną, czyli im dalej jesteśmy, te kolory są łagodniejsze, bardziej pastelowe, miękkie, kontrasty znikają. Nawet w obróbce uczę o tym na moim kursie Adobe Lightroom. To można tutaj u góry zobaczyć i sobie kliknąć, ewentualnie się zapisać, do czego zapraszam. Uczę tego właśnie, żeby obróbce pomagać tej perspektywie powietrznej, żeby no, mówiąc wprost, nie ostrzyć ordynarnie całego zdjęcia. Ostrość zdjęcia polega na tym, że budujemy obszary, które są ostre i obszary, które nie są ostre. Budujemy ten kontrast pomiędzy właśnie obszarami ostrymi i nieostrymi, co nam daje w tym przypadku możliwość właśnie osiągnięcia takiej perspektywy powietrznej. Tutaj podobna sytuacja. Zwróć uwagę, że to jest ta sama miejscowość Jarkot, którą pokazywałem kilka temu, tylko z innego miejsca, przy innych warunkach oświetleniowych, stawiana w zupełnie innym akcencie. To jest też odpowiedź na to pierwsze pytanie, o czym chcę opowiedzieć na zdjęciu krajobrazowym. Tamto zdjęcie skupiało się wyłącznie na miejscowości i umiejscowienie jej w takim troszkę, zwróć uwagę, oszukańczy sposób w tej przestrzeni górskiej, tak jakby nic więcej poza tą miejscowością nie istniało. Tu się okazuje, że jest znacznie więcej, że to jest jedna miejscowość, druga miejscowość, głęboka dolina, jakaś infrastruktura techniczna, więc punkt widzenia ma też znaczenie poznawcze. Dodatkowo trójwymiarowa przestrzeń oparta na elemencie właśnie budowania perspektywy powietrznej.
Gdy prowadzę warsztaty fotograficzne, fotowyprawy, kiedy omawiamy zdjęcia po całym dniu fotograficznym, często pada pytanie z mojej strony, czy potraficie ważyć zdjęcie. Czym jest ważenie zdjęcia? To jest taka, no, można powiedzieć, bardzo prosta metoda wyważania, co na zdjęciu jest ciężkie, a co na zdjęciu jest lekkie. Bo jeżeli mamy taką sytuację, że ciężkie rzeczy są blisko kadru, krawędzi kadru, no to one będą w myśl grawitacji po prostu na tym zdjęciu ciążyły. I to jest kolejny kardynalny błąd kompozycji fotograficznej w krajobrazie. Złe wyważenie kadru. Lubię to zdjęcie. Naprawdę je lubię i chyba to jest największe przekleństwo, że je lubię. Po prostu jest jakiś nośnik emocjonalny, który każe mi na nie patrzeć i się uśmiechać, ale to zdjęcie posiada pewien błąd. W sumie błąd podwójny, ale jest to jeden błąd z jednej kategorii. Wyważenie kadru. Zwróć uwagę, że głównymi elementami tej fotografii to są tenże tutaj 8000 szczyt Dhaulagiri po prawej stronie w pięknym wschodzącym słońcu, no i po lewej monastyr w Jarkot z tymi tutaj stópami gdzieś poniżej świecącymi jasnymi, troszeczkę nawiązującymi do tego, co sobą prezentuje szczyt 8000. I wszystko byłoby dobrze, gdyby to zdjęcie nie było takie ciasne. Wszystko byłoby dobrze, gdyby te elementy, szczególnie góra, nie były tak jasne i nie były tak blisko krawędzi, tak po prostu bardzo by nie ciążyły. Wszystko byłoby dobrze, gdybym tej fotografii dał oddech. Na czym polega oddech? Po prostu gdyby troszeczkę więcej przestrzeni po prawej, po lewej, u góry i u dołu było. Gdybym troszeczkę te elementy odsunął od krawędzi kadru, byłoby lepiej, ponieważ to zdjęcie by tak drastycznie nie ciążyło na prawo i na lewo. Ta fotografia z warsztatów na Islandii, jedno z takich ciekawszych pól z piekiełek, jak to nazywamy, z tymi cudownymi wyziewami. Jest tutaj takie miejsce, taka wielka dziura, tak ją nazwijmy, która jest bardzo malownicza, bardzo fotogeniczna ze względu na te wszystkie plamy, kolory, które wokół niej się znajdują. Ale zwróć uwagę, co się stanie, gdybyśmy to zdjęcie skadrowali tak. Kiedy ta dziura byłaby bliżej tej lewej strony. Gdybyśmy teraz zamalowali to zdjęcie, namalowali kółeczko na tym zdjęciu i na reszcie tej fotografii napisali wagę w kilogramach, ile waży każdy element, no to ta część po lewej, to koło po lewej ważyłoby bardzo mocno. To wyważenie jest znacznie lepsze, bo przesunięcie tego otworu bardziej w kierunku środka, nie całkiem, ale bardziej w kierunku środka kadru właśnie odciąga nie tyle co miejsce od krawędzi kadru, ale wagę tego miejsca od krawędzi kadru i przez to zdjęcie po prostu tak nie leci na tą lewą krawędź. Tutaj mamy podobną sytuację, jeszcze jeden z pięknych kraterów gdzieś tam na Islandii z pięknym turkusowym oczkiem. No i super. I to fajnie wygląda, świetnie się komponuje z chmurami, z kolorami i tak dalej. Problem tej fotografii polega na tym, że ona jest po prostu za ciasna, że brakuje miejsca po lewej, brakuje miejsca po prawej. To jezioro z tym kraterem po prostu w tym kadrze się tak strasznie rozpycha, jakby się za chwilę miało rozerwać i wylać. Znów na Islandii, też jeden z takich islandzkich klasyków, jeśli chodzi o fotografię. Zwróć uwagę na to zdjęcie i na to zdjęcie, prawda? Ja wolę o wiele bardziej to zdjęcie, tą przestrzeń, te kępki, które się tutaj tak... Jest ta przestrzeń, jest ta lekkość, jest ten oddech zdjęcia. W momencie, kiedy sfotografujemy to troszeczkę inaczej, nawet to nie chodzi o zmianę ogniskowej, tylko inne ustawienie, pod innym kątem pokażemy te kępy. Te kępy się nam troszeczkę w tym wieloplanie trójwymiarowym nałożą jedna na drugiej, zgrupują, zaczynają mocno na tym zdjęciu ciągnąć. Odciągnęliśmy nomen omen akcent, ściągnęliśmy akcent z pasma górskiego na rzecz tych kępek. A tutaj, mimo że te kępki łapią za oczy swoją taką rozpiętością, rozrzutnością na przestrzeni tego tutaj wybrzeża, mimo to jakby większy akcent, większa uwaga widza skupia się jednak na paśmie górskim. To już taki skrajny przypadek, znów cały czas jesteśmy na Islandii. Blue Lagoon, słynna, przecież każdy, kto tam jedzie, musi się w niej wykąpać. Polecam, nomen omen, jest to ciekawe doświadczenie, nie wiem jak teraz w sytuacji, która się dzieje na Islandii.
wulkanicznej. Niemniej jednak zwróć uwagę tutaj na tą negative space, tą przestrzeń, która teoretycznie bywa często w fotografii minimalistycznej zupełnie pusta, czyli to, co nad tym paseczkiem, wąziutkim paseczkiem ludzi znaleźć się powinno, prawda? Tutaj mamy akurat elektrownię, która sobie pędzi i tą temperaturę robi, no, przekazuje dalej tą gorącą wodę gdzieś tam do Reykjaviku, ale historia jest o tych osobach, historia jest o tych postaciach, które moczą się w błękitnej wodzie, mają wymalowane twarze, a gdzieś w tle ten nieco rozostrzony element tej przestrzeni gdzieś tam się roztacza. Rzecz sprowadza się do akcentu, do tego, jak bardzo blisko krawędzi dajemy elementy i jaki to niesie ze sobą skutek. Patrząc na tą fotografię, no niesie to ze sobą pewien skutek, prawda? Zminimalizowaliśmy akcent ludzki, nazwijmy to tak, na tej fotografii, postawiliśmy na akcent, nazwijmy to technologiczny, elektrownia, ale jednocześnie ściągnąłem ostrość z tej elektrowni, ostrość jest tylko i wyłącznie na ludziach i to w ten sposób, w ten sposób zostało wyważone i jest, no, akceptowalne. Podobna sytuacja, podobny sposób kadrowania, no w zasadzie takie samo zdjęcie, można by powiedzieć. To by było, gdyby to zdjęcie skadrować inaczej, gdyby zrobić z tego panoramę, gdyby uciąć 1/3 tego nieba u góry, zostawić tęże tutaj górkę pięknie oświetloną słońcem, podświetlone delikatnie chmury, które gdzieś tak się rozchodzą, jak te wrzeciona od prawej do lewej, a tą całą górę uciąć. No, byłby zupełnie inna fotografia, zupełnie ściągnięte były akcenty. Próba przesuwania elementów kadru do krawędzi, do góry, do prawej i do lewej niesie ze sobą moc, no, akcentowania. My opowiadamy na tym zdjęciu, o czym ta fotografia ma być. Tu wracam do pierwszego punktu. Czyli zbytnie przesunięcie zbyt dużych elementów do samej krawędzi sprawia, że zdjęcie nam się wywraca, te elementy ciążą. Zbudowanie takiej relacji pomiędzy niebem a ziemią, nazwijmy to tak, prawda? To nie jest książkowa 1/3, tak jak tutaj wszyscy mamy to wyczytane i najczęściej próbujemy tak to robić. Tu jest, powiedzmy, 1, no wręcz 10 czy 1/8 do 7/8, ale niesie to ze sobą odpowiedni ładunek emocjonalny. Dzieje się to z jakiegoś powodu. Jak ustawić aparat? Jak ustawić, nie w rozumieniu parametrów aparatu, ale gdzie go fizycznie postawić? Jak ustawić statyw? W którym miejscu? Pod jakim kątem? Szkoły są dwie. Ja się zawsze śmieję, jak widzę kogoś, kto na miejscówce fotograficznej biega jak szalony z zestawem statyw z aparatem od miejsca do miejsca i robi zdjęcia. Z drugiej strony mówię, nie róbcie tak na warsztatach, często o tym mówię, kiedy ktoś przychodzi, stawia statyw w jednym miejscu, zakłada ten aparat, wyrzuca cały sprzęt, już tu stoi, czekam na światło. Mówi, nic się nie dzieje, czekam na światło. Prawda jest gdzieś po środku. Ja to najczęściej robię w ten sposób, że przede wszystkim nie zakładam aparatu na statyw, tylko biorę aparat i chodzę i szukam sobie fajnych ujęć. Odpowiedniego miejsca, odpowiedniego kąta, z którego mogę zrobić zdjęcie. Wybieram z tego 2-3 miejsca, no i kiedy zbliżają się odpowiednie warunki oświetleniowe, odpowiedni moment fotografowania, rzeczywiście staję tam statywem, potem zmieniam to miejsce, drugie, trzecie, tyle. Gdzieś po środku. Nie za dużo, nie za mało. To zdjęcie powstało na warsztatach na Ponidziu i jest taką, można powiedzieć, najbardziej bijącą po oczach ilustracją tego, jak ustawić statyw. Pod jakim kątem patrzeć na tą przestrzeń, żeby, wracamy do początku, to oszustwo było, no, na porządną skalę. Bo jak już oszukiwać, to porządnie. Tutaj mamy 24 mm, aparat mamy relatywnie nisko nad ziemią, skierowany troszeczkę w kierunku ziemi i no, mamy sytuację, w której ten komfort jest długie pole i pole pnie się nam niestety, chciałem powiedzieć, tylko nieco, pnie nam się nieco do góry, wzmacniając ten tutaj właśnie element kompozycyjny. Zwróć uwagę na te dwa zdjęcia. Ta sama droga, ten sam moment, ten sam strach przed jazdą po lodzie, to samo praktycznie światło, ale zupełnie inne akcenty. Ten akcent, gdzie stawiam na drogę,
gdzie stawiam na światło, które się na tej drodze odbija, i ten akcent, gdzie bardziej interesuje mnie przestrzeń, która się gdzieś tam kryje za tą drogą, która gdzieś tam prowadzi daleko, daleko, i niebo, które tą przestrzeń zamyka. Wciąż jesteśmy na Islandii i znów 2 zdjęcia. Tutaj mamy taką sytuację, Kyrgyzfell, styczniowy, 2 fotografów, którzy sobie fotografują, i to samo miejsce z tymi samymi fotografami, tyle że aparat jest postawiony niżej. Często błędem jest to, że stawiamy za bardzo akcent właśnie na tego typu zdjęcia, że ta góra, ta atrakcja, którą przyjechaliśmy fotografować, jest na tyle magiczna, na tyle przyciągająca, że zapominamy o tej przestrzeni, która znajduje się gdzieś indziej. Więc to obniżenie aparatu niżej ściąga troszeczkę akcent, a jeżeli ta przestrzeń na pierwszym planie jest ciekawa, no to mamy dodatkowy element, który uatrakcyjnia nasze zdjęcie. Zwróć uwagę na kolejne 2 zdjęcia. Znów jesteśmy cały czas na zimowej Islandii. Ta fotografia i ta fotografia. Da? Tutaj mamy to oczko, które z tej wyżej, no przede wszystkim podejście wyżej, podniesienie się wyżej z tym aparatem, to fizycznie po prostu staje wyżej, sprawia, że plany nam się jakby rozklejają. Kiedy my jesteśmy niżej, plany nam się sklejają. Jakby ta przestrzeń jest bardziej skumulowana, bardziej skondensowana. Tutaj ta przestrzeń jest bardziej otwarta. Ten turkus wody w tym oczku wodnym mocniej jest zaakcentowany, mocniej gra. Tu znowu większą rolę odgrywają te kamienie, które są na pierwszym planie, i gdzieś ta góra, która jest cały czas w tym samym miejscu, a jezioro jest jakoś tam zmarginalizowane. Które rozwiązanie jest lepsze? No, sami musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, co bardziej chcemy na tym zdjęciu zaakcentować, o czym bardziej powiedzieć, to jest jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, co nam daje takie rozwiązanie, kiedy mamy więcej kamieni, a kiedy mamy tutaj więcej jeziora. Ja wybieram to z większą ilością jeziora, te kamienie zamykają mi przestrzeń gdzieś tutaj na dole, jest oddech, jest przestrzennie, jest ciekawiej. 5. błąd. Światło. Fotografia. Banał. Światło odgrywa tutaj absolutnie kluczową rolę. Mówią tak, no że oczywiście najlepsze jest rano, kiedy jest słońce nisko, wschód słońca, błękitna godzina, złota godzina, po południu czy tam wieczorem, znów kiedy jest słońce nisko, złota godzina, błękitna godzina i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czy to jest prawda? No to może być prawda. Tyle, że dobre zdjęcia da się zrobić przy różnych warunkach oświetleniowych. Wszystko zależy od tego, czy w ogóle my potrafimy to światło czytać. I tym błędem ostatnim, który dzisiaj zaakcentuję, jest właśnie brak umiejętności wykorzystywania światła. Na grupie Fotografowanie w podróży, którą prowadzę na Facebooku, bardzo zapraszam. Jest tam dużo dobrej fotografii. Oglądamy zdjęcia co czwartek w czasie spotkania na żywo. Są konkursy z nagrodami. No więc na tej grupie pojawia się mnóstwo zdjęć krajobrazowych, w których po prostu w ogóle nie ma światła. Ono nie jest w żaden sposób wykorzystywane do tego oszustwa, które robimy tutaj od samego początku. Światło musi grać, światło musi zagrać, światło musi nam zaakcentować te elementy, które chcemy na zdjęciu pokazać. Światło musi być tak dobre, żeby nie było potrzeby, żeby to światło dorabiać w Photoshopie czy tam w Lightroomie, zbytnio ingerować w oświetlenie kadru, co powoli staje się swoistym standardem w fotografii krajobrazowej w stylu fine art. Niemniej jednak warto polować na dobre światło, a nie potem męczyć się z zrobieniem tego światła. Jakie błędy? Jak to wykorzystać? To światło, które mamy w przestrzeni? Bardzo proszę. Jesteśmy w Wietnamie, późne popołudnie, w odpowiednim miejscu, gdzie słońce chowa się za grzbietem górskim, no i pod takim większym kątem, malując przestrzeń nisko, takim trójwymiarowym światłem, który pięknie sprawia, że te tutaj pola ryżowe w taki dosyć oryginalny sposób cieniują pola, które znajdują się poniżej, sprawiając, że zdjęcie zyskuje absolutnie fenomenalnego charakteru trójwymiarowego. Tu mamy dokładnie tą samą sytuację. To jest moment, jedyny moment, kiedy światło pada pod odpowiednim kątem w jednym miejscu.
to trwa naprawdę kilkanaście minut takiego światła. Ono jest u góry, pod ostrym kątem i za chwilę chowa się za górę i już nie ma w ogóle tutaj przestrzeni oświetlonej. A nim się schowa, to w taki wybiórczy sposób maluje nam te elementy, które z tej przestrzeni po prostu pól wystają, no i to światło w odpowiedni sposób odbijają. Na światło polujemy. No, na światło polujemy też rano, też wieczorami. To akurat z warsztatów na Sri Lance, gdzie o poranku to światło unosi się nad chmurami, budując nam tą przestrzeń nie dość, że atrakcyjną kolorystycznie, to jeszcze fenomenalnie wyrzeźbioną w trójwymiarze, wypalając w takich elementach, które są jaśniejsze, jak ta kopuła świątyni buddyjskiej, wypalając w cudzysłowie, no świecąc, odbijając to światło od jasnych elementów, co mocno akcentuje te wszystkie elementy. No jednak fotografia krajobrazowa wymaga od nas tego, żebyśmy za tym światłem chodzili, żebyśmy tego światła poszukiwali, tak jak tutaj fotografia z warsztatów na Kubie w rejonie Trinidadu, wielka dolina cukrowni, gdzie w odpowiednim momencie marca i kwietnia popołudniem tworzą się wielkie chmury burzowe i tuż przed zachodem słońca te chmury wystarczająco rozbudowują się, żeby za chwilę lunęło, ale nim to się stanie, mamy taki zachwycający spektakl, gdzie ta wilgoć już podgrzana unosi się, a jednocześnie słońce gdzieś tam nisko buduje nam tą trójwymiarową przestrzeń. Słońce jest tu elementem plastycznym, tym elementem, który nam pozwala tą trójwymiarowością się zachwycać. Ta sama sytuacja, też niskie słońce, odpowiednio zaakcentowane góry, odpowiednio zaakcentowana wioska, która pojawia się tylko w jednym momencie, kiedy słońce świeci równolegle wraz z doliną, i grzbiety górskie nie zacieniają, tak jak widać to za tym miasteczkiem, za tą wioską, nie zacieniają przestrzeni, tutaj akurat oświetlają pola oraz wioskę w dolinie rzeki Kaligandaki. Ale nie zawsze to musi być zachód słońca. Tak jak wspomniałem, nie zawsze musi być to wschód słońca, to mogą być momenty zupełnie randomowe, momenty, które są wręcz katastroficzne pogodowo, kiedy tak jak tutaj przez ułamek minuty, może nie ułamek, może przez kilka tych minut, ale przez naprawdę krótką chwilę w czasie takiego brzydkiego, burzowego dnia pojawia się słońce, które wbija się taką smugą i oświetla nam to wspomniane Jarkot w Mustangu. Jak widzicie, kolejny obraz Jarkot tej samej wioski, tej samej osady, tylko w zupełnie innych warunkach oświetleniowych, abstrahując od tego, że zupełnie innego miejsca. Stany Zjednoczone, najsłynniejszy chyba widok w The Arches National Park, łuk, który też jest sfotografowany na milion sposobów, też jest pokazany na dziesiątki sposobów, abstrahując już od samego kadru, od jego jakby ustawienia, żeby nadać tej przestrzeni trójwymiarowości, żeby nadać tej przestrzeni atrakcyjności, bo zwróćcie uwagę, że skała, która nie jest oświetlona, nie świeci, ona nie odbija tego światła, ona jest mdła kolorystycznie. Tutaj ta skała, która jest pięknie przyświecona, dodaje zdjęciu blasku, dodaje przestrzeni blasku, jakby wyjmujemy ją z tej przestrzeni, ona się wybija i na nią zwracamy uwagę. Zbudowanie krajobraz miejski, zbudowanie kontrastu pomiędzy oświetleniem sztucznym, ciepłym, to jest Hawana, warsztaty na Kubie, a oświetleniem sztucznym, oświetleniem naturalnym, zimnym, błękitnym. To jest taki prosty zabieg, który wykonujemy w czasie po zachodzie słońca, prawda? Kiedy słońce zajdzie, wtedy ja bardzo lubię w mieście wtedy fotografować, bo właśnie budują się te kontrasty, nim niebo stanie się czarne, kiedy ono jest jeszcze granatowe, kiedy jeszcze to szczątkowe światło się pojawia na tym niebie, ono atrakcyjnie wygląda i buduje nam takie piękne zestawienia kolorystyczne, ciepłe, zimne. Pewne elementy, które są na dwóch stronach koła kolorów, ja też o tym mówię na kursie obróbki zdjęć w Adobe Lightroom, jak czytać koło kolorów, jak budować zestawienia, takie dupleksy kolorystyczne, żeby one atrakcyjnie wyglądały. Mam nadzieję, że te rady, te 5 błędów takich kardynalnych coś tam do Twojego ogródka fotograficznego wrzuciły. Jeżeli ten film się podobał, to oczywiście proszę o
lajki, o kciuczek do góry, o subskrypcję, o dzwoneczek, więcej informacji na ten temat, więcej treści dotyczących fotografowania w podróży i krajobrazu, i portretu, i reportażu. Odsyłam do mojego kursu Warsztat fotografa podróżnika, czyli jak robić lepsze zdjęcia w podróży. Pozdrawiam.